Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy piekli przepyszny, prosty i bardzo szybki chleb. Jest naprawdę łatwy w zrobieniu, wszystko robimy ręcznie. Chleb wychodzi rewelacyjnie. To oczywiście takie chleby na zakwasie, długo fermentujące, one są lepsze. Natomiast to jest prosty chleb na drożdżach, bez żadnej fermentacji, długiej fermentacji, bo fermentacja to już po 20 minutach się zaczyna. Ale no, ja kiedyś za takim chlebem specjalnie do polskiego sklepu jeździłem, żeby właśnie taki chleb kupić, bo tutaj u mnie w pobliżu nie było żadnej takiej piekarni, gdzie mógłbym dobry chleb dostać, a to można upiec w kilka godzin. Także zapraszam do pieczenia chleba. To jest zdecydowanie jeden z najprostszych chlebów, jaki kiedykolwiek robiłem. Wychodzi naprawdę super dobry, taki jest mięciutki, puszysty, a robi się go w kilka godzin. To jest taki, można powiedzieć, awaryjny chleb, gdzie nie mam czasu, potrzebuję chleb na dzisiaj. Oczywiście zawsze mogę jechać kupić do sklepu, no ale ja lubię piec chleby, więc chcę mieć po południu chcę mieć chleb, więc rano mieszam wszystkie składniki. Tutaj nie ma tak jakby etapu aktywowania drożdży, zaczynów i tak dalej. Po prostu wszystko razem się miesza i wszystko mieszam w misce. Natomiast później wyrabiać już będę na stolnicy, czy też jak u mnie jest na blacie. Ja mam dużo komentarzy, że ja mam blat czysty, bo wyrabiam w misce. I super, jeżeli tak ktoś lubi, niech wyrabia w misce, ale nie w tym przepisie. Ten przepis jest do wyrabiania na stolnicy. Dlaczego? Dlatego, że o wiele lepiej ciasto wyrabia się na stolnicy i jeżeli będziecie wyrabiać w misce, ten chleb taki nie wyjdzie. Więc w tym przepisie wyrabiamy na stolnicy, czy też tak jak mówię, u mnie na blacie. Ja nie mam stolnicy z prostego powodu. No po prostu nie mam gdzie jej trzymać. Stolnica musiałaby być myta za każdym razem, kiedy cokolwiek piekę. Nie mam takiego miejsca, gdzie po prostu nie będzie zakurzona. Dlatego wolę umyć blat. Jest prościej i nie zajmuje mi więcej miejsca, a ten blat jest właśnie taki specjalny właśnie do gotowania. On jest wystarczy, jeżeli chodzi o mój blat. Tak czy inaczej mieszamy wszystko. Jeżeli macie drożdże suche, wsypujecie bezpośrednio. Jeżeli macie drożdże świeże, rozkruszacie te drożdże bezpośrednio do mąki. Tak z mąką trzeba je rozkruszyć, żeby się dobrze rozprowadziły. Nie trzeba robić żadnych zaczynów. Jak chcecie, można zrobić. To nic nie zaszkodzi, ale nie jest to potrzebne. Ogólnie przy chlebach nie jest to do niczego potrzebne. Nie potrzeba robić ze świeżych drożdży zaczynów. I teraz będziemy to ciasto wyrabiać. Jak ciasto wyrabiamy? Potrzebny nam będzie taki zdrapak. No jest on potrzebny do pieczenia chleba, także to jest narzędzie, które jest bardzo tanie, a no powinno być, jeżeli nawet tak bardzo amatorsko czasami pieszecie coś, no to jest bardzo pomocne w kuchni. I zobaczcie, jak wyrabiamy to ciasto. W ten sposób. Bierzemy go w połowie. To, co jest z tyłu, idzie tak jakby do przodu, a to, co jest z przodu, idzie na to. Trudno to wytłumaczyć, ale widać, jak to robię. I wyrabiamy to ciasto w ten sposób około 10 minut. Ja bym powiedział maksymalnie 10 minut. Kiedy wiemy, że ciasto jest wyrobione? Kiedy jest takie gładziutkie na wierzchu. Bo na początku się to ciasto będzie kleić. Ono ma dosyć dużo wody i nie ma możliwości tak jakby wyrobić tego ciasta w sposób taki tradycyjny. Można robić to w misce, ale uwierzcie mi, wyrabianie w misce jest bardzo takie ciężkie i w ten sposób można to zrobić o wiele łatwiej. I zobaczcie, tym drapakiem właśnie, za każdym razem jeżeli się poprzykleja, zrobi się bałagan, trzeba to ciasto właśnie tak przegonić. Tym drapakiem
I wyrabiamy do momentu, kiedy taka ładna kulka nam się zrobi. Na wierzchu już się nie będzie kleić, pod spodem ciągle się będzie kleić do rąk, ale na wierzchu już się kleić nie będzie i to potrwa jakieś 10 minut. Ja mam specjalny film, jak wyrabiać ciasto ręcznie, także jeżeli chcecie więcej zobaczyć, to tam można to zobaczyć. Biorę nową miskę, normalnie bym wrzucił do tej miski, ale ona jest po prostu większa. Ta miska była mniejsza, nie wiem dlaczego nie wziąłem od razu tej, no ale tak czy inaczej, tamta byłaby troszkę za mała. Z tego ujęcia tego nie widać, ale ona jest wyższa. Więc tutaj, ja chcę, żeby mi to teraz ciasto pod przykryciem urosło pomiędzy 2 albo 3 razy. Bardziej 3 razy niż 2 razy. Także musi być odpowiednio duży pojemnik na to. I wtedy będziemy dzielić to ciasto na 2 części. Jeżeli chcecie upiec tylko jeden chleb w jednej foremce, no to trzeba ten przepis cały podzielić na pół. Ja piekę 2 chleby od razu. No, szybko idzie. Jest tak dobry, że ja zjadam pół od razu. Tutaj to, co sypię na górę, to jest mąka. Po prostu, że mi się do folii nie przykleiło to ciasto. Mam taki właśnie, takie jak solniczka, tylko że do mąki, czy też do cukru, pudru, to jest też dobre. Bardzo przydatne urządzenie. I pozostawiamy w ciepłym miejscu, znaczy normalnie w kuchni, tak na około godzinę, 2 godziny. To zależy, jak w kuchni jest ciepło. No u mnie to trwało około godziny, bo jest lato i ciepło. I teraz będziemy to ciasto formować, dzielić na 2 części i wkładać do foremki. Jak widzicie, jak do tej pory, bardzo proste. Oczywiście są inne sposoby pieczenia chleba, gdzie jest reklamowane, że bez wyrabiania, ale tak naprawdę to i tak trzeba wymieszać, i tak trzeba chwilę wyrobić, a później trzeba to ciasto zakładać co pół godziny, kilka razy, więc ten sposób, uwierzcie mi, jest szybszy. Fakt, że trzeba chwilę wyrobić, ale to wszystko. Później tylko przekładamy do foremek i ciasto wyrasta, nie musimy później drugi raz przekładać, więc ten sposób wydaje mi się, że jest zdecydowanie, to może nie jest dobre połączenie słów, ale wydaje mi się, że jest chyba najprostszy sposób do upieczenia dobrego chleba. No i tak jak widzicie, to sobie taką robię kulkę z jednego i z drugiego. I teraz, tak jak widzicie, mamy górę i dół. Zawsze się będę starał, żeby ta górna część, czyli ta gładka część, zawsze była na górze. Ja mówię, zawsze się będę starał, ale teraz właśnie się pomyliłem. Tak czy inaczej, technika jest taka sama. Rozpłaszczamy sobie to na długość foremki, tak mniej więcej. I robimy sobie takie 2 zakładki. Do połowy. Można by jeszcze z drugiej strony zrobić tak do połowy, ale ja już tak na całość. I w miejscu, gdzie jest to zespolenie, idzie na dół. Tutaj sobie wypełniamy tą foremkę. Ja tak mówię, no tutaj akurat pomyliłem górę z dołem. Zobaczycie, że jest różnica, ale w sumie w efekcie nie masz takiej dużej różnicy. Druga część już zrobię dobrze. Mniej więcej równo trzeba to tak rozłożyć, żeby ten chleb później też wyrastał równo. No i jedną mamy gotową. Widzicie, mi się to ciasto klei do rąk, no właśnie dlatego, że pomyliłem górę z dołem. Czyli tak, to co zawsze było gładkie, teraz jest na górze. Teraz sobie przekładam w drugą stronę, no tak powinien zrobić w poprzednim. I też sobie tak zakładam. Tutaj techniki są przeróżne, więc nie ma jednej dobrej.
ten sposób. I w miejscu zespolenia to będzie dół, a ta gładka część jest na górze. I widzicie, ten chlebek całkiem inaczej wygląda. Jest taki ładniejszy, już mi się nie klei do rąk. To nie jest jakby tak bardzo ważne, ale trochę jest. Widzicie różnicę. I teraz przykryję to ręcznikiem kuchennym, pozostawię na około pół godziny, ale też musi wyrosnąć. Ja pokażę, jak ma wyrosnąć. I zobaczcie, ma w ten sposób wyrosnąć i będziemy piekli w temperaturze 230 stopni przez około 35 minut. No i zobaczcie, chlebek upiekł się przepięknie, jest dobrze przypieczony. Ja lubię, jak chleb jest dobrze przypieczony, a tu szczególnie teraz, jeżeli chodzi o te foremce, no, słyszycie, on musi być upieczony, musi być taki głuchy odgłos. Jeżeli nie jest, to można jeszcze dopiec. Jeżeli chcecie, żeby był bardziej dopieczony w tym miejscu, gdzie był w foremce, chociaż w tym przypadku akurat to nie jest konieczne, bo się ładnie upiekł, ale czasami się nie upiecze, to można wyjąć z foremki i jeszcze troszkę dopiec. I zobaczcie w środku, jak on jest pulchny, przepiękny. Oczywiście różni się od takiego chleba długo fermentującego, natomiast no jak na taki chleb szybki, prosty, jest naprawdę super. Ja tak jak mówiłem, jak kiedyś jeździłem właśnie po taki chleb specjalnie do polskiego sklepu, bo nie mieliśmy chleba takiej piekarni gdzieś tutaj w pobliżu. I zobaczcie. No i co? I trzeba, żeby spróbować. Ja lubię zawsze próbować chleb z samym masłem, bo to właśnie daje smak chleba, czy jest dobry, czy jest niedobry. Spróbujmy. Chlebek przepyszny. Naprawdę. No, smakuje jak taki dobry chlebek z piekarni. Jest puszysty, jak widać, nie kruszy się wcale. Ja wiem, że on się nie będzie kruszył też jutro i pojutrze, bo te chleby już piekę dosyć długo. No i co? No, chyba jeden z najprostszych chlebów, jaki można upiec. Gotowy w kilka godzin, a smak naprawdę polecam spróbować. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.